Shinobi Art of Vengeance to comeback jednej z najstarszych marek Segi, tym razem w formie dwuwymiarowej, ręcznie rysowanej gry akcji od studia Lizard Cube, współtwórców świetnie przyjętego Streets of Rage 4. Czy ten miks wymagającej platformówki, slasherowej dynamiki i elementów Metroidvanii jest powrotem udanym? Cześć, z tej strony Libra z GameOnly.pl, a przed Wami recenzja Shinobi Art of Vengeance w wersji na PC. Premiera zaplanowana jest również na Xboxach Series One, PlayStation 4 i 5 oraz Nintendo Switch. Nie sposób zacząć recenzji Shinobi Art of Vengeance inaczej niż zwracając uwagę na wyjątkowy styl graficzny produkcji. Studio Lizard Cube dostarczyło kapitalnie animowaną, ręcznie rysowaną oprawę, w której każda klatka ruchu Joe Musashiego wygląda jak kadry z dynamicznego komiksu. Gra w wielu miejscach wygląda nie tylko dobrze, ale wręcz zachwycająco. Równie wysokiego poziomu niestety nie udało się zachować na każdej z map, ale nawet w przypadku tych słabszych nadal mamy do czynienia z wizualiami, które można określić jako dopracowane. Przy oprawie będąc, słowa uznania należą się twórcom również za to, że gra pomimo częstego zalewania nas masą efektów pozostaje przez cały czas bardzo czytelna. Świetnie wypada też łączenie najróżniejszych ruchów i animacji im towarzyszących. Krótkie parkurowe przeskoki czy wspinaczka i odbicia od ścian sklejają platforming z walką. Natomiast specjalne ruchy oraz Shinobi Execution zmieniają ekran w sekwencję błyskawicznych egzekucji, jeśli potrafimy odpowiednio oznaczyć kilku wrogów. Shinobi Art of Vengeance nie jest produkcją, po którą sięga się, aby poznać poruszającą fabułę, pełną niejednoznacznych bohaterów i wyborów moralnych. Dostajemy tutaj bardzo klasyczną, palpową historię zemsty. Demoniczna korporacja z jej jeszcze bardziej demonicznym prezesem na czele zachodzą za skórę Joe Musashiemu, zatem jak przystało na zamaskowanego mściciela, rusza on obić kilka pysków. Zaskoczeń tutaj raczej nie uświadczycie, ale jest kilka momentów, przy których krew w żyłach zaczyna krążyć szybciej. Szkoda, że nie możemy ich doświadczyć z polskimi napisami. Rozgrywka w Shinobi Art of Vengeance serwowana nam jest w postaci kolejnych etapów mających formę stosunkowo rozbudowanych map. Ich ukończenie wymaga od nas zarówno rozprawiania się z czyhającymi tam na nas zastępami wrogów, jak i wykazania się zręcznością i sprytem w celu pokonania iście metroidvaniowych wyzwań środowiskowych. Na poziomach szybko w oczy rzucają się przejścia początkowo zablokowane, których odkrycie wymagać będzie powrotu do danej planszy, gdy już zdobędziemy wymaganą umiejętność. Kolejne zdolności eksploracyjne są świetnie animowane i bardzo wygodne w użyciu, ale nie ma w nich kompletnie niczego odkrywczego. To bardzo dobrze znane mechaniki, które, odnoszę wrażenie, znaleźć możemy w praktycznie każdej produkcji z metroidvaniowym zacięciem. Korzystanie ze znanych i sprawdzonych pomysłów to oczywiście żaden błąd, ale szkoda, że deweloperzy nie pokusili się o to, żeby zaskoczyć nas czymś, czym gra wyróżniłaby się na tle konkurencji. Sekcje platformowe potrafią być bardzo wymagające. Już samo ukończenie kampanii będzie sprawdzianem naszych umiejętności, a jakby tego było mało, wiele opcjonalnych wyzwań wystawi szybkość naszych reakcji na wyjątkowo ciężką próbę. Jeżeli pamiętacie fragmenty z serii Ori, w których musieliśmy przed czymś uciekać, to mam dla Was dobrą lub złą wiadomość. Jeśli budziły one u Was ekscytację, to w Shinobim doświadczycie podobnych emocji. Natomiast ci, którzy wspominają je z irytacją, grając mogą osiągnąć pułap zdenerwowania, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczyli. Chociaż bywa trudno, to gra nigdy nie jest niesprawiedliwa. Sterowanie jest fantastycznie responsywne, a bohaterowi nigdy nie zdarzy się wykonać manewru, którego nie mogliśmy przewidzieć. Kończenie kolejnych planszy daje dużo satysfakcji, chociaż ich design bywa nudnawy. Shinobi Art of Vengeance może pochwalić się jednym z najbardziej płynnych systemów walki, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia, a przy tym gwarantuje pełną kontrolę nad postacią. Przez cały czas miałem poczucie, że w pełni odpowiadam za każdy ruch naszego Shinobiego. Pan Musashi wyprowadza kolejne razy z zabójczą precyzją, a kombinacje, jakie znajdziemy w jego arsenale, są zarówno efektowne, jak i efektywne. Wraz z naszymi postępami wachlarz ruchów Joe stopniowo się poszerza, oferując kolejne ataki, które starcia z wrogami przemieniają w fantastyczny taniec ostrzy. Okładając przeciwników nie tylko pozbawimy ich punktów zdrowia, ale też zapełniamy pasek eliminacji, który pozwala na skorzystanie z Shinobi Execution, specjalnego ruchu, podczas którego bohater błyskawicznie pojawia się przy wrogu i pozbawia go życia. Możliwe jest połączenie egzekucji Shinobi, gdy zapełnimy paski eliminacji kilku wrogów. Skutkuje to niezwykle widowiskową, morderczą serią teleportów. Z Shinobi Execution warto korzystać też dlatego, że zdobywamy w ten sposób więcej monet, za które wykupić możemy ulepszenia dla naszego protagonisty, dostępne w sklepie Yokai.
Jak przystało na Shinobiego, bohater potrafi skorzystać z mistycznych mocy, które manifestują się poprzez kilka rodzajów ninpo oraz ninjutsu, z jakich możemy skorzystać. Do wyboru mamy m.in. zionięcie ogniem czy przyzwanie węża, budzącego u mnie jednoznaczne skojarzenia z Orochimaru. Korzystanie z tych zdolności, tak jak cała walka, jest płynne i widowiskowe, a jednocześnie zbalansowane tak, że chociaż nie możemy ich nadużywać, to są dostępne na tyle często, aby dawać frajdę z ich użycia. Muzycznie gra budzi we mnie ambiwalentne uczucia. Dostałem w niej utwory zarówno świetnie pasujące do wydarzeń na ekranie, jak i takie, które powodowały moją irytację. Są etapy, podczas których kawałki przygrywające w tle idealnie dopełniały obrazu prezentowanych wydarzeń i nawet miałem ochotę ich posłuchać po zakończeniu zabawy. Tym bardziej szkoda, że trafiają się buble, zamieniające eksplorację niektórych map w przykry obowiązek. Całkiem nieźle wypadają głosy postaci. Co prawda, umiejętności aktorów dubbingowych nie wzbudziły we mnie wielkiego zachwytu, ale ich występy pasują do klimatu produkcji. Najlepiej wypadła rola Joe Musaciego, którego każdy pomruk przekazuje więcej niż 1000 słów. Ukończenie trybu fabularnego w Shinobi Art of Vengeance nie oznacza, że nie mamy w grze już nic więcej do roboty. Po pierwsze, dalej czekają na nas poukrywane na każdym z etapów sekrety, więc możemy spędzić kilka dodatkowych godzin na zaliczeniu każdego z nich na 100%. Po drugie, po ukończeniu kampanii odblokowujemy tryb Arcade, podczas którego przechodzimy ukończone wcześniej etapy w celu wykręcenia jak najlepszego czasu. Dla fanów walki twórcy przygotowali też tryb Boss Rush, w którym raz jeszcze rzucimy rękawice spacyfikowanym poprzednio bossom. Miło widzieć, że deweloperzy włożyli trochę wysiłku w to, aby osoby, którym produkcja wyjątkowo się spodobała, miały powód do spędzenia w niej więcej czasu. Dla mnie jednak te dodatkowe tryby nie oferują niczego na tyle ciekawego, abym miał w nich spędzić choćby minutę. Może w waszym przypadku będzie inaczej. Nie mogę powiedzieć choćby jednego złego słowa pod adresem optymalizacji produkcji. Wersja PC-towa działa perfekcyjnie, nie uświadczyłem żadnych bugów, ani jakichkolwiek spadków płynności animacji. Shinobi Art of Vengeance to bardzo dopracowana, acz dosyć krótka produkcja, która powinna przypaść do gustu wszystkim fanom wymagających platformówek. Dostajemy tutaj fantastyczną oprawę, responsywną, świetnie animowaną walkę oraz znane i lubiane metroidvaniowe mechaniki. Ze względu na opowiadaną w nim historię, sięgać po ten tytuł raczej nie warto, ale osoby spragnione solidnej porcji dopracowanej rozgrywki spędzą w skórze Joe Musaciego kilka przyjemnych godzin. Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspierających grupę Godlike'a. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Shinobi Art of Vengeance. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!